A właśnie, że nie zadał Pan mnie pytania, czy współpracowałam z UB. Bo to wszystkich tych, co wyjeżdżali za granicę, to właśnie uważali, że wszyscy byli agentami UB. No właśnie. No przyjechałam do Lyonu, to trochę odżyłam, bo tam już było parę rodzin. Konsul był z Bielsko-Białej, robotnik, Polak, miał nazwisko. Był w porządku, ale nie miał wykształcenia. Bardzo często robił błędy ortograficzne, no więc się kiedyś odważyłam i mu poprawiłam. To potem jak coś pisał, to nie dawał już tam do nikogo, tylko przynosił do mnie. Bo ja dyskretnie mu to poprawiałam, bo wiedziałam, że ja też wychodziłam z dołów. No i przydzielił mnie sprawę obywatelstwa, paszporty i wizy. Konsulat mieścił się w bardzo fajnej takiej willi, niedaleko dużego parku, który był połączony z zoo. Wszyscy mieszkaliśmy razem. Każdy miał tam po pokoju, łazienka była nieraz wspólna kuchnia. Tak skromnie żyliśmy wszyscy. I konsul też miał pokój, był żoną, tylko potem żona wyjechała. I tak się mną też zaopiekował, bo najpierw zapraszali mnie do siebie do domu, a potem konsul chodził do takiej małej restauracyjki na obiady i ja z nim chodziłam. Tanio to było i bardzo sympatycznie. I przyjęli mnie wszyscy też bardzo sympatycznie, z tym, że panie, żony tych pracowników powiedziały, że nareszcie trzeba uciąć warkocz, pójść do fryzjera. Kupiły mnie szminkę, puder. Żeby podszlifować język francuski, to są takie kursy na Uniwersytecie w Lyonie dla studentów zagranicznych. I 6 tygodni trwały. I to ja szłam na godzinę 8, a wracałam do domu o 6 wieczór. Miałam takiego kolegę, który załatwiał moich interesantów, którzy przychodzili do konsulatu w ciągu dnia, a ja korespondencję wieczorem, a potem on poszedł na 6 tygodni na ten taki intensywny kurs języka francuskiego dla cudzoziemców na Uniwersytecie Lyońskim. A całą pocztę załatwiałam potem wieczorem, w nocy. Nauczyłam się pisać na maszynie, więc nie było kłopotu, od razu pisałam odpowiedzi i tego. No troszkę lepiej zarabiałam, mogłam już oszczędzać, ale nie miałam paszportu dyplomatycznego, tylko służbowy, a na służbowy nie było zniżki, jak się coś kupowało. No więc poprosiłam takiego radcę ambasady, czy by nie mógł mi kupić na swoje nazwisko skutera. Kupił i pociągiem mnie przysłał. No i właśnie najwięcej pan Bukała ganiał za mną. Uczył mnie jeździć, ale nie trzeba było zdawać na prawo jazdy. Stawiałam sobie nogi, normalnie jechałam. Tylko troszeczkę był ciężkawy, ważyłam tylko 45 kg, więc był ciężkawy. Ja tak przy ścianie sobie siadałam i jechałam. I ja sobie jeździłam, niedługo. Szef nie widział tego, ale kiedyś właśnie pojechałam sobie do centrum, a szef jechał samochodem i widział, jak ja między tymi samochodami jeżdżę. I mój klucz nie pasuje. Ja mówię, szefie, on mówi, no on zamknąłem, bo więcej już na ten skuter nie usiądziesz. Zamknął mnie i namówił takiego drugiego kolegę, żeby kupił ode mnie ten skuter, bo on też nie miał żadnego środka lokomocji. No i sprzedałam, miałam pieniądze, ale pieniądze odkładałam, zbierałam, dlatego że nie miałam mieszkania, a z MSZ-u się dowiedziałam, że budują 10-piętrowy gmach dla pracowników MSZ-u i że mogę się tam załapać, więc chciałam mieć pieniądze na kaucję. Teren był bardzo duży. I żeby dojechać do konsulatu, to trzeba było setki kilometrów. Urzędowanie było w Marsylii, było w Saint-Étienne, w Dijon, w Montluçon, Mont-Solemin i trzeba było jeździć na te urzędowania. I to był okres taki odwilży. Polacy zaczęli wymieniać te przedwojenne paszporty na paszporty polskie. Zaczęli jeździć do kraju. Do nich zaczęły przyjeżdżać rodziny, więc był strasznie duży ruch. W 1939 roku, jak wybuchła wojna w Polsce, to była organizowana w Côte-qui-Dun, w takiej miejscowości, armia polska. Tam się zgłaszali ochotnicy, ci górnicy, ich synowie z całej Francji i tam zabierano im te paszporty. I potem ci ludzie nie mieli tych paszportów, to trzeba było pisać do kraju, skąd oni przyjechali, gdzie się urodzili.
I na tej podstawie, jak otrzymywaliśmy dokumenty z powiatu czy z województwa, mogliśmy im wystawiać paszporty polskie, bo oni francuskich nie chcieli. Nie mogliśmy wszystkim dawać wiz. Trzeba za każdym razem prawie pytać kraju o zgodę, czy komuś można udzielić wizy, czy nie. Mieliśmy też taki indeks, którym w ogóle nie można było udzielać tych wiz. Ale czego nie mogę darować Solidarności? To, że zlikwidowała liceum w Paryżu. Liceum w Paryżu powstało w czasach wielkiej emigracji. Mickiewicz tam wykładał. Mam kolegów, którzy byli potem ambasadorami polskimi, dzieci górników, które chodziły i uczyły się w szkole francuskiej, ale chodziły na lekcje języka polskiego. Potem szły do liceum w Paryżu i z liceum polskiego przychodzili na studia do Polski. I takich kilku studiowało na mojej uczelni. Potem byli ambasadorami. Był kurs nauki wyświetlania filmów. Przysyłali nam filmy krajoznawcze, jakieś tam o budowie Warszawy, o tym, ale i fabularne. Zakazane piosenki, ostatni etap, pamiętam jeszcze inne. I jak ja jechałam w teren, panie przynosiły prześcieradło, wieszały na ścianie i ja te filmy wyświetlałam. Przychodziła cała wioska i Francuzów, i Polaków, czy nawet takie miasteczka górnicze. No i było świętowanie, beczki wina A w Montlisson to pani Lębowicz, nauczycielka jeszcze przedwojenna, poznała mi z księdzem polskim. Młody jeszcze był taki ksiądz. I on właśnie kiedyś przyszedł raz na to urzędowanie, po tym jak ja przyjeżdżałam, to on na każdym urzędowaniu był i on wyświetlał te filmy. I przychodził taki żandarm francuski polskiego pochodzenia. Cały czas siedział, też oglądał te filmy. Mieliśmy zespoły folklorystyczne. W Dijon, w Saint-Étienne, Mazur był w Dijon, już nie pamiętam, i w Lyonie. Te zespoły występowały na wszystkich tych takich różnych imprezach polonijnych, to raz. Francuzi też ich przyjmowali i byłam właśnie kiedyś z takim zespołem, mnie zaprosili. Pojechaliśmy na taką wioskę, Święto Wsi. I wtedy widziałam, co to znaczy francuskie przyjęcie. Jak usiedliśmy o godzinie gdzieś 12, to do 5 żeśmy jedli, pili, tyle tych było dań. I był tak w okolicach Nancy, zawsze co roku był festiwal zespołów folklorystycznych istniejących we Francji. Zawsze wygrywały zespoły z Lille. Tam była większa Polonia, zawsze ten Lille to przodowało we wszystkim. Organizowaliśmy dla dzieci polskich kolonie w Polsce. Wyjeżdżały do Polski z nauczycielkami polskimi i tutaj były miesiąc czasu. Oprócz tego nie mogliśmy wszystkich dzieci wysłać. To organizowaliśmy też na terenie Francji kolonie dla polskich dzieci. Konsulat to opłacał wszystko. Wtedy wyjeżdżała do Francji aktorka Kwiatkowska taka była. Pierwsza żona Polańskiego i Polański ją odprowadzał. Tak z uśmieszkiem tego i tak się okazało, że ona siedziała obok mnie z takim małym pieskiem. A Jasio jak mnie odprowadzał, to jakoś tak się czule ze mną żegnał. I ona mówi, no chciałabym, żeby ktoś tak się ze mną żegnał, jak z panią. W ten sposób nawiązałyśmy rozmowę. Tam w Lyonie w 1962 roku kupiłam samochód Simkę, bo miałam 40% już wtedy zniżki na taki samochód. I Jasio ten samochód właśnie przyprowadził. Simkę, no nie umiałam jeździć i nie wiedziałam, że się nauczę jeździć. Przyjechaliśmy do kraju, okazuje się, że zajechaliśmy do fabryki w Paryżu, żeby odebrać samochód, a on nie umie jechać. Jechaliśmy tak jakoś, aż zatrzymała nas policja. Był policjant dosyć grzeczny, siadł ten samochód i zaprowadził nas do ambasady, a kolega tam na drugi dzień wyprowadził nas z Paryża i już prościutko jechaliśmy pomaleńku do Polski. Przyjechaliśmy do Gródka tym samochodem. Wszyscy mężczyźni z Gródka przychodzili oglądać. Babci nie było w Gródku, była w Podozieranach. No ja chcę zobaczyć babcię. Był marzec, roztopy. Wzięłam 2 moich braci i pojechaliśmy do tego Podozieran. Po wodzie. Brat mówi, z powrotem będziemy jechać przez Michałowo. Jedziemy, rozlana woda. Jasio skręcił w pole, bo zboże było zielone.
3 mężczyzn młodych nie mogli wyciągnąć. Dopiero brat poszedł na wieś i przyprowadził konia. Nas tego wyciągnął. Przyprowadziłam ten samochód, Simkę, sprzedałam. No to miałam na zapłacenie kaucji mieszkania, bo dostałam M2, a poza tym urządzenie przez chyba 2 czy 3 tygodnie to spałam na podłodze, bo jeszcze nie kupiłam sobie mebli, a siedziałam na parapecie albo na takiej szafce, które były wbudowane. Aż sąsiadka przez okno z balkonu zobaczyła i mówi, dlaczego pani siedzi na parapecie? Bo nie mam na czym. To mi dała taboret i krzesło. A w Lyonie to miałam też taki epizod. Grupa naszych tatarników, ja pamiętam tylko jedno nazwisko, oni byli z Łodzi, nazywał się Biel. Przyjechali tacy zmęczeni, brudni, nieogoleni i przyszli do tego konsulatu jak do swojego domu. Oczywiście mogli się wykąpać, nakarmiliśmy ich, potem jeden z nich mówi do mnie, jakby pani mogła pożyczyć nam parę groszy, bo nic nie mamy nawet na bułkę. No to im dałam tam jakieś grosze, to oni, żeby to nie wyglądało tak, że ja im tam daję jakąś, to oni mieli takie radyjko, szarlotka, Polska kiedyś, był taki tranzystor. I zostawili mi tą szarlotkę. W Lyonie byłam do 63 roku. 2 lata nie byłam w kraju, wie pan? Jak przyleciałam samolotem na Okęcie, jak wyszłam, nie mogłam się powstrzymać. Tak zaczęłam płakać, że aż stewardesa się zainteresowała, co się ze mną dzieje. Ja mówię, nie wiem, ja chyba ze wzruszenia. No i przyjechałam do Gródka, bo nie miałam jeszcze mieszkania. Któregoś dnia dostaję list. Kolega, który był, otworzył i przeczytał, że wygrałam samochód. Bo jak ten pierwszy sprzedałam, to poradzono mnie, żeby włożyć 9 000 czy miliony, już nie pamiętam co to było, na książeczkę samochodową. I wygrałam samochód. Poszłam do GS-u, mówię, dajcie mi kierowcę, że pojadę do Warszawy po samochód. A ci kierowcy mówią, my do Białegostoku nie boimy się jeździć, a pani chce, żebyśmy jechali do Warszawy? I siedział jakiś pan tam w tym. Mówi, pani, niech pani weźmie mojego syna, on wrócił z wojska, oficerów woził. Ja mówię, no dobra, taki Kostek Zawadzki już nie żyje. Pojechaliśmy do tej Warszawy, wzięliśmy ten samochód, przywieźliśmy do Gródka, Warburg kombi. No i on mnie zaczął uczyć. Jeździliśmy po wioskach na zabawy, woziłam tą młodzież na mecze do Białegostoku i jeździłam nad Swisłocz też tutaj się kąpać z dziećmi na tym. No Kostek woził, ale potem ja już sama jeździłam, bez prawa jazdy. No i komuś to zabolało bardzo i powiedzieli dla milicji, że ja jeżdżę bez prawa jazdy. Ale przyjechał na rowerze taki chłopak przez Straszewo i mówi, niech pani nie jedzie na Waliły, tu stację, tylko tutaj ja panią poprowadzę przez Straszewo, bo tam stoi milicja i chcą panią. Ja tylko wyjechałam na podwórko, siedzę w domu, przyjeżdża milicja. Pani jeździ bez prawa jazdy. Ja mówię, a pan widział? Zapisałam się do szkoły jazdy. Wsadził mnie taki ten cały instruktor do samochodu, jedziemy na Warszawę. No i pojechaliśmy. Woził mnie wszędzie po Pradze, po Warszawie, całą godzinę. Proszę się zgłosić do biura. Wystawił zaświadczenie, że umiem jeździć, proszę na egzamin. Dostałam taką książeczkę, to trzeba znać było budowę silnika, wszystko to na pamięć nauczyłam się i poszłam. A noga ta, nie mogłam wysprzęglać, bolało mnie, myślałam, że będę mdleć. W każdym bądź razie to była gehenna, że nie nauczę się, że nic z tego nie będzie. No ale pojechałam. Strasznie się wymęczyłam na tym. No ale poszłam do lekarza, dał mi zaświadczenie, że mogę jeździć samochodem odpowiednio przystosowanym. Ale na egzamin poszłam ze zwykłym samochodem. 7 osób było, wszyscy mężczyźni, ja, 2 wojskowych i ja zdałam od razu. Dobrze, ale jak ja teraz będę jeździć, jak mnie boli noga. To też przypadek w życiu. Przychodzi do MSZ-u człowiek, przynosi mi taką książeczkę z ambasady NRD, gdzie jest napisane, że NRD-owcy sprowadzają dla swoich inwalidów z Berlina Zachodniego tak zwany saksonład, można jeździć bez sprzęgła, i montują w Warburgach. Wzięłam tę broszurkę, poszłam do mojego dyrektora, wziął słuchawkę, zadzwonił do ambasady naszej, powiedział co i jak, że ja przyjadę za 2 dni z jego kierowcą samochodem, że mają mi to wmontować. No i pojechaliśmy. Z powrotem już sama przyjechałam.
Zaczęłam pracować w Departamencie Prawno-Traktatowym. To departament bardzo ważny, bo wszystkie umowy, które Polska kiedykolwiek zawierała, to były zdeponowane właśnie u nas w departamencie i te nowe, które zawieraliśmy, przychodziły z resortu, przygotowane te umowy, ale to trzeba nadać oprawę prawną. Poza tym przygotowywaliśmy dokumenty do ratyfikacji, dlatego bardzo często bywałam w kancelarii Sejmu. A dokument ratyfikacyjny to był specjalnie przygotowany, to nie był wypisywany na maszynie, tylko był taki pan, który ręcznie, takim retuszem, czarnym tuszem, to pięknie te formułki, wszystkie jeszcze takie wypisywał. W 1966 roku pojechałam do konsulatu generalnego w Lille i tam się zajmowałam, miałam przydzieloną taką pracę, paszporty, wizy, obywatelstwo. Wtedy już dostałam prawo podpisu paszportów i wiz, czyli mój podpis otwierał granice państwa. No to była bardzo duża odpowiedzialność. Poza tym to był okres zimnej wojny, więc trzeba było bardzo skrupulatnie i uważnie wypełniać te wszystkie paszporty. To się ręcznie robiło, żeby nie było żadnych jakichś takich mankamentów, jakichś błędów, bo potem nasi wopiści na granicy to wylapywali i nieraz, bo było dużo też fałszerstw. Bo nawet w Marsylii zadzwonił do mnie taki pan, który wykonywał pieczątki i nie znał języka polskiego, ale ministerstwo to mu coś to mówiło i zadzwonił do konsulatu, pojechałam, że złożył jakiś pan zamówienie na pieczątkę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Oczywiście Francuz tego już potem, tej pieczątki nie zrobił. Było parę biur, które załatwiały te sprawy. Na przykład było takie biuro w Metz, bo Metz też wtedy należał do Lille. To przyjeżdżał pan z 2 walizkami paszportów. Ja tak starałam się, żeby on w tym samym dniu po południu już to wszystko mógł zabrać. Nie mogłam sobie pozwolić na żadne zaległości, bo wtedy bym nie wybrnęła z tego wszystkiego. Mieszkałam w konsulacie. To była willa jeszcze tam chyba XVIII-wieczna, bo na kominku to było herb, czy jak to się nazywa, Napoleona, że kiedyś Napoleon to podarował dla Marii Waleskiej. Zarabiałam trochę lepiej. No, jak jechało się na placówkę, to w porównaniu z krajem to były duże pensje. Ale jak się wracało, to ja na przykład w ministerstwie z takim wykształceniem zarabiałam mniej niż mój brat tutaj w GS-ie. Te oszczędności się zjadało bardzo, bardzo szybko. Był ksiądz Wacław, który mając 15 lat, Niemcy go wzięli do takiej szkoły w Łodzi, gdzie na tych dzieciach trenowali psy. I on powiedział, że jak on wyżyje, bo bardzo dużo tych dzieci zostało zagryzionych, jak on przeżyje to wszystko, to zostanie księdzem. I on przyjechał właśnie tam do Francji na taki paszport wycieczkowy, no taki tymczasowy i został. I potem nasze władze nie dawały mu paszportu polskiego, bo to trzeba było mieć zgodę kraju na wystawienie paszportu konsularnego osobie, która przyjechała na czasowo do Francji i została. A nie chciał przyjąć francuskiego obywatelstwa ani bezpaństwowca. I w tym czasie przyjechał drugi ksiądz, misjonarz. Jak mu wymieniłam ten paszport na paszport konsularny i mógł już zostać w tej Francji, no to właśnie poruszył sprawę księdza Wacława, który tam od lat był. Ja wyjęłam tą teczkę. Tyle tych podań, żadne podanie nie poszło do kraju. Mówię do księdza, że niech ksiądz Wacław wypełni nowy kwestionariusz i sprawę będziemy załatwiać. Wysłałam to wszystko do kraju z odpowiednim opisem, bo przecież zależało nam bardziej, że jest ksiądz z polskim konsularnym paszportem, niż by miał paszport jakiegoś uchodźcy. Clarysem, czyli taką depeszą, przyszła odpowiedź bardzo szybko, że proszę wystawić księdzu paszport. To już taki miałam mir wśród tych księży jeszcze. A jeszcze tak, księża na 22 lipca ich zapraszaliśmy, zawsze przychodzili. I w środy dzieci we Francji nie chodzą do szkoły. Więc nasi księża w tę środę się zajmowali dziećmi pochodzenia polskiego. W piłkę z nimi grali, uczyli języka polskiego, przychodzili do konsulatu po książki, bo mieliśmy. Zagospodarowali to młode pokolenie pochodzenia polskiego. Bardzo dużo dobrego zrobili. Jest zwyczaj we Francji, że 1 maja
to mężczyźni dają konwalie dla dziewczyn i każda dziewczyna musi się pocałować wtedy na ulicy, wszędzie to jest takie, tak przyjęte. Ja na 1 maja dostawałam właśnie konwalie od moich księży. W Lille byłam niecałe 3 lata, bo bardzo było dużo komarów i bardzo cierpiałam z tego powodu. Wystarczyło, że mi jeden komar gdzieś tam ugryzł, to ja miałam takie spuchnięte oczy. No ale jakoś i ciągle smarowałam się, ciągle takim byłam tym. Z tego powodu napisałam do kadr, że chcę wracać, ale druga była przyczyna. Pracownikami merytorycznymi jak zwykle byli mężczyźni, a ja byłam jedna kobieta. Kancelarię prowadził mężczyzna, który powiedział, że mnie, kobiecie, akt nie będzie nosił z piwnicy. Mężczyznom przynosił, a mnie nie. Ja byłam jedynym pracownikiem merytorycznym. Z powodu tego, że byłam kobietą i byłam samotna, że nie potrzebowałam tam żadnych tych. Dorównywałam, a nieraz byłam o wiele lepsza. Że byłam w niektórych rzeczach bardziej przygotowana do pracy niż niektórych z mężczyzn, ale musiałam. I nieraz szef mówił, że trzeba tam pojechać 200 czy 300 kilometrów, to jeden miał dziecko, jeden tego. Ja mówię, ja pojadę. I zawsze jechałam, bo wiedziałam, że ja muszę, bo inaczej powiedzą, no ta kobieta jeszcze chodzi z laską, to nie mamy z niej pociechy. To nawet kiedyś na zebraniu, jak minister Jędrychowski był ministrem, i była żona jego zwykłym pracownikiem, no może niezwykłym, w MSZ-cie i ona mu wygarnęła, że właśnie kobiety są dyskryminowane w MSZ-cie. 1 rok, 2 rok, oni za każdym razem dostawali awans, a uważałam, że zasłużyłam na to. I szef mnie cenił, mówi, no w ogóle nie miałam zaległości, że ludzie byli zadowoleni, przynosili mi kwiaty, że ja tak szybko wszystko załatwiałam, te sprawy paszportowe, wizowe, bo jak ktoś sobie umyślił, że chce jechać do kraju, to chciałby ten dokument mieć jak najszybciej. I znowu, już 2 lata minęło i znowu mnie. I mówi, no wiesz Halinka, oni mają dzieci, tego ja mówię, nie chodzi o to, dzieci czy to, ale ja mówię, wracam. No i wróciłam sobie do kraju, znowu pracowałam w Departamencie Prawno-Traktatowym, ale wróciłam samochodem. No, wszystkie moje oszczędności, które zarobiłam przez te prawie 3 lata, no to właśnie ten samochód. Nie przywiozłam pieniędzy żadnych innych do kraju, tylko właśnie wydałam na ten samochód, ale to dla mnie było najważniejsze. Jak ja się nauczyłam jeździć samochodem i już mogłam tymi samochodami jeździć, to dla mnie to było takie ułatwienie, to przede mną otworzył się w ogóle świat, bo z tą nogą to nie łatwo mi było się poruszać. No więc kupiłam ten samochodzik sobie, garbuska, najtańszego, na zwykłego, bez jakichś tam bajerów, bez niczego, ale najważniejsze, że nie było sprzęgła. No dlatego, że ja lewą nogę mam niestabilną, bo nie mam stawu tego. Ja nie mogłam wysprzęglać. Musiałam mieć tylko gaz i hamulec. I wzięłam mamę moją, i księgową, i namiot do tego małego garbuska i wracałam do kraju, chciałam mamie pokazać Francję całą, więc no i pojechałyśmy potem do Włoch i przyjechałyśmy do Rzymu. Janina, wyciągaj plan Rzymu, jak mamy tu dojechać do ambasady. W Lille nie wzięłam, no i co? Stoi taki karabinier na takiej beczce pośrodku ulicy i ruchem tym kieruje, a ruch samochód przy samochodzie. Podjechałyśmy, no i nie znamy włoskiego. No jakoś po francusku parę słów do tego dogadaliśmy się z nim, że my chcemy do ambasady polskiej, nie wiemy jak zajechać. On wyciągnął taką książeczkę starą, przedwojenną, zobaczył i zawiózł nas w takie ruiny, gdzie była ambasada przed wojną, tam już nic nie było. I wyszedł taki kapucyn, a to był 68 rok. I mówi, tak mówi, o tak mówi Gomułka, kaput, w ogóle nie chciał z nami trochę rozmawiać, ale Janina, która była bardzo wierząca i z medalikiem i w ogóle, i ona mówi tak, tu Gomułka, a tu Wyszyński. To ten kapucyn zaczął się śmiać. No i tam gdzieś coś poszperał i dał dla tego karabiniera adres ambasady londyńskiej, rządu londyńskiego. Pojechaliśmy tam. Ja mówię, że to nie jest to. No jak to karabinier? Zadzwoniłam, wyszedł pracownik i mówię, że przepraszam, ale taka jest sytuacja i on dopiero wytłumaczył temu karabinierowi, jak ma nas zawieźć do tej naszej ambasady już ludowej. Przeżyciem było to na cmentarzu, ten odbudowany klasztor na górze, tym bardziej, że najmłodszy brat mojego taty, nie wiem jakim cudem, że on się znalazł
w armii Andersa, czy powiedział, że on jest Polak. Przeszedł przez Palestynę i walczy pod Monte Cassino i tam był ranny. Nawet mam zdjęcie jego w mundurze gdzieś tam. Do Katowic żeśmy dojechały i tam już nocowałyśmy w hotelu i pamiętam, że mama z Janiną sobie zamówiły po 100 gram i kotlet schabowy z kapustą. No i potem miałam troszeczkę urlopu, no to przywiozłam mamę tutaj do Gródka i tutaj byłam troszeczkę. No była sensacja, w ogóle była największa sensacja, jak ja Warburgiem wjechałam i przyjechałam tutaj im po raz pierwszy sama na 1 maja, akurat pochód szedł. To było w 64 roku, a Volkswagenem przyjechałam tutaj w 68. Wtedy właśnie ministrem był minister Jędrychowski i powiedział, że służbę zagraniczną trzeba uekonomicznić. I tam wytypowali takich młodych ludzi do szkoły na SGPiS, Szkoła Główna Planowania i Statystyki SGPiS. Teraz to jest Wyższa Szkoła Handlowa. 2 lata codziennie. Dostałam indeks i prosto z pracy chodziłam na studia i do 9-10 godziny wieczorem, za wyjątkiem sobot, przez 2 lata. Byłam dobra z matematyki, a tam jeszcze bardziej sobie pogłębiłam to logiczne myślenie. I potem, jak byłam na placówkach i trzeba było napisać bardzo krótki klarsz czy depeszę do kraju, to koledzy przychodzili do mnie, mówi, bo ty tak jakoś w 2 zdaniach zmieścisz wszystko, co my w 5. Wysłano mnie z departamentu do Hagi na taki 6-tygodniowy kurs, ja to seminarium można nazwać. Wykłady były po francusku, po rosyjsku i po angielsku. I byli wykładowcy z Francji i byli też ze Związku Radzieckiego, więc mogłam słuchać po rosyjsku bezpośrednio, nie przez tłumacza, i francuskich wykładów też bezpośrednio, nie przez tłumacza, nie nakładam sobie tych słuchawek. Pojechałam oczywiście moim samochodzikiem, sama. A gorąco było i prowadziłam samochód na bosaka i jeden kolega mówi, zatrzymaj się, ja wysiadam. Jak ty na bosaka prowadzisz samochód, to ja nie będę z tobą jeździć. Pracowałam w departamencie już nie prawno-traktatowym, tylko w konsularnym. Zajmowałam się sprawami obywatelstwa. Bardzo dużo naszej Polonii, która wyjechała na wycieczki, została tam za granicą. Wszyscy się potem zwracali i prosili, żeby ich zwolnić z obywatelstwa polskiego. Ale byli tacy, jak na przykład profesor Kulakowski, który nie chciał się zwolnić z obywatelstwa polskiego. Myśmy chcieli go zwolnić, a on nie. I się nie zwolnił. I potem wrócił do kraju jako obywatel polski. W 76 roku wróciłam jesienią, w 77 roku pojechałam do Danii. Odwołali wszystkich prawie pracowników z Kopenhagi w Danii. No to były sprawy właśnie szpiegowskie jakieś tam. I tamtejszy szef, Łukomski Jerzy, który był moim kiedyś szefem, naczelnikiem, znał mnie, napisał list prywatny, bo potem mnie dyrektor pokazywał, że koniecznie, żeby on wybrnął z tego stosu tych akt, które tam są, żeby przysłał Halinkę. No i wsiadłam w samochód i promem z Świnoujścia. Pojechałam sobie do Kopenhagi. Tam też była Polonia przedwojenna, która wyjechała do pracy, ale była też ta powojenna i było też sporo narodowości żydowskich obywateli polskich, którzy wyjechali w 1968 roku. I mogłam tam jeszcze zostać, on chciał, żebym została, tylko kiedyś byliśmy na łódkach. W każdym bądź razie otworzyła mi się rana tu w tym biodrze i zaczęło mi stąd się wydzielać jakiś taki przezroczysty płyn z tego mojego biodra. No więc musiałam wracać do kraju. I w 1971 roku zawołali mnie do kadry, powiedział, że już czas, żebym pojechała sobie gdzieś na placówkę. I czy może mam jakieś życzenia? Ja mówię, no chciałabym pojechać do Moskwy. No więc kadrowiec się strasznie zmiesza. Mówi, do Moskwy pani towarzyszka chce jechać? Ja mówię, no chcę zobaczyć na własne oczy, jak tam jest w tej Rosji. On mówi, no każdy się wymiguje, bo pensje bardzo małe, zaopatrzenie też nie najlepsze, mrozy.
bo tyle na uczelni się uczyłam o tej Moskwie i ciągle tutaj też na tych zebraniach partyjnych i o tym wszystkim. No chciałam po prostu pojechać i zobaczyć, jak ten raj komunistyczny wygląda na świecie. Wiedziałam, że tam nic nie zaoszczędzę. Całe życie taka jestem, że nie przywiązuję do materialnych rzeczy specjalnych. Nie gromadziłam tego, jakoś żyłam w biedzie i wystarczało mnie i dobrze było. I w 1971 roku pojechałam 1 września do Moskwy na drugiego sekretarza ambasady do spraw konsularnych. No więc wsiadłam w mój samochodzik, zapakowałam go. Wiedziałam, że tam jest zimno, to wzięłam kołdrę puchową, no i tam różnych tych rzeczy ponabierałam i jadę. Droga szeroka jak pole, ale nawet nie było żadnych pasów przegradzających. Na szosie prawie nie ma osobowych samochodów, tylko ciężarówki. Jadę, patrzę, jest ten znak, że będzie kolej, nie tory. No więc troszeczkę szybkość zmniejszyłam, ale nie do tego stopnia. Jak mną wstrząsnęło, bagażnik mi się otworzył, mi się tak nikogo przede mną nie było, w nikogo nie uderzyłam, co się stało, wypadek. Wychodzę, patrzę, tak, bagażnik się otworzył, wszystko poszło na pole. Moja kołdra, moje buty, w ogóle wszystko na ten. Wylazł jakiś dróżnik i mówię do niego: towarzyszu, pomóżcie mnie to wszystko pozbierać. Popatrzył i schował się. Bo to zagraniczny samochód. Jechał jakiś dygniczarz, bo takim wielkim samochodem, ja już nie pamiętam, czy Czajką, czy Wołgą, ale ten dygniczarz to w ogóle nie wysiadł z samochodu, tylko kierowca. I mówię, żeby mógł mi pomóc to wszystko pozbierać, bo nie dam rady sobie, deszcz pada, mokro. No to on zapytał najpierw tego, ten mu kazał. No to on wszystko to pozbierał, ładnie mnie zapakował. Bagażnik przywiązał drutem, bo już nie zamykał się ten bagażnik, no jadę dalej. Nocowałam pod Mińskiem. Bałam się wjeżdżać do miasta, że sobie tam gdzieś chociaż język znałam. Nie poradzę, ale była reklama już prawie od granicy, że pod Mińskiem jest motel. No więc tam pojechałam, takie domki drewniane. Byli bardzo zdziwieni, w ogóle tutaj zagraniczny samochód, tego najpierw, że miejsc nie ma, że to, że tamto. Ja mówię, no to trudno, ale tu będę spała w samochodzie, ale tu będę, tu przy tym waszym biurze. No i w końcu dali mi taki domek. Zimno było, to było 1 września. Kołdra puchowa mokra, no ale miałam jeszcze taki duży, ładny góralski kożuch, więc ten kożuch wyciągnęłam, przykryłam się, wyglądam, a przed tym stoi żołnierz. Więc całą noc przy tym moim domku stał żołnierz. I już patrzę, że benzyny jest mało, że jest znak, że 2 kilometry od tej szosy to jest stacja benzynowa, no to skręciłam i pojechałam tam. No i mówię, że chcę benzyny, a tam mówi, mam talony? Nie mam. No to mi nie sprzeda benzyny. Ja wiem, to jak ja do Moskwy dojadę. A ją to nie obchodzi. Ale był kierowca ciężarówki i to wszystko słyszał, bo ja tam się wykłócałam chyba z pół godziny. On w końcu przyszedł i mówi, tak, dziewuszka, do mnie, masz tu te talony i zajedziesz aż do Moskwy. No więc ja mówię, że ja mogę mu dać ruble. On mówi, nie, a benzyna kosztowała niecałe 10 kopiejek. No to miałam jakąś czekoladę, na drogę sobie wzięłam, jakiś tam coś, to mu dałam. No to sobie wziął. Ale tam co jakiś odcinek drogi, to w takiej budce są milicjanci. I oni w ogóle byli zdziwieni, bo ja tam na tej stacji troszeczkę pobyłam, że gdzie ja zginęłam, że jak ja już wyjeżdżałam z tej stacji na szosę, to już na tą drogę właśnie wjeżdżał jakiś wóz milicyjny i zaczął coś tam gadać, że już mnie znalazł widocznie. No, zajeżdżam do Moskwy. Miałam narysowany plan przez takiego kolegę, który był w Moskwie. Narysował mi ten plan, no ale co innego odręcznie namalowany plan, a co innego jak się przyjechało. Najpierw zatrzymałam ludzi, to nie chcieli mi w ogóle, zawracali się, nie chcieli ze mną rozmawiać. No bo wiedzieli, że to jest samochód zagraniczny. Jest to rondo, po środku tego ronda stoi ten milicjant, no to podjechałam do niego, on macha ręką, krzyczy na mnie w ogóle, co ja tu robię, niech sobie jadę, a ja nie stoję twardo. I mówię do niego, że chcę z nim porozmawiać, a on mówi, że nie rozmawia.
No, po jakiejś dłuższej chwili zobaczył, że baba uparta i nie odjedzie, no więc szedł do mnie i mówię. No to on mi już wytłumaczył i ja już zajechałam do ambasady. Pracowałam w wydziale konsularnym. Wydział konsularny nie mieścił się w ambasadzie. Mieliśmy oddzielny budynek, dawnym budynku, gdzie urzędował Beria. Ten administrator mówił, że tam pod ziemią z piwnicy było od razu przejście na Lubiankę, bo to było z tyłu Lubianki, zaraz tu przy Kremlu. A mieszkałam na Kutuzowskim prospekcie, a tam dalej mieszkał Breżniew. I co rano jechał do pracy, a ulica była szeroka, jeden pas był zostawiony dla niego. Ja zawsze byłam spóźniona, więc od razu wyjeżdżałam z mojego podwórka i na ten pas Breżniewa. Ciągle mi ci milicjanci chcieli mnie, żebym ja z tego pasa zjeżdżała, ale ja nie zjeżdżałam. Była dosyć duża Polonia służbowa. Było biuro radcy handlowego, było trochę tych central, Bumar, Ciech, nawet ten Guzowaty, taki znany jest w Polsce, to on też tam był kierownikiem takiej właśnie centrali. Poza tym no, było dosyć dużo naszych wojskowych, ataszat wojskowych. W RWPG też dużo pracowało, było dużo studentów, doktorantów, na co zwróciłam uwagę, że powinniśmy odnaleźć cmentarze nasze polskie. I dużo poświęciłam czasu na to i zgromadziłam dosyć duży materiał. To nawet dostałam za to odznaczenie z tej organizacji. Setki pism przychodziło z kraju, żeby wydobywać im dokumenty, jak oni tam byli w tych lagrach wywiezieni. Niektórzy służyli w Armii Czerwonej, niektórzy pracowali normalnie też w jakichś kołchozach tego. To była bardzo żmudna praca, ale raz się napisało, jak nie ma, to drugi raz i tak jak ktoś puka, no to mu otworzą. To panu Lisowskiemu tutaj z Gródka wydobyłam dokument, że on brał udział w rewolucji październikowej. Szukaliśmy też żołnierzy naszych stąd, którzy byli wcieleni do armii radzieckiej, co się z nimi stało. I znalazłam grób właśnie pana Noliwajko, tutaj zwalił. Rodzina była wywieziona na Syberię w czasie, w 40 czy 41 roku. I ten starszy syn z matką to zdążył wstąpić do armii Andersa. I przez Anglię wrócili oni do tego. A ten młodszy brat to był w armii radzieckiej i zginął pod Stalingradem. Został pochowany osobno w takiej wioseczce pod Stalingradem i po żmudnej pracy znaleźliśmy ten grób. Napisałam do kierownika szkoły tamtejszej, on mi przysłał nawet zdjęcie. Przyjechała do mnie moja mama, mój brat i 3 dzieci. Córka jednego brata i córka i syn drugiego. Przyjechali do mnie na wakacje. No i było święto, ja nie pamiętam, bo to było lato. Przede wszystkim dostali zaproszenie nasi wojskowi, bo był dosyć liczny ataszat wojskowy. Stoją ci wojskowi z medalami, ze wszystkim. Pani Halino, jak dobrze, że towarzyszka przyjechała. Pani wyobraża, że zaraz już się to rozpoczyna i żaden wojskowy nie przyjechał. Nikt więcej z ambasady, tylko pani. A trzeba wygłosić przemówienie, bo z tych wszystkich domoludów to będą wygłaszać przemówienie na tym. Ja mówię, przecież ja nie jestem przygotowana, nie wiem w ogóle o sprawach wojskowych. Jak delegacja polska, to wzięli całą moją rodzinę na tą scenę. No więc zaczęłam mówić, że naród polski to jest właśnie wdzięczny narodowi radzieckiemu za wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej, że groby to są u nas bardzo czcimy, że tam dzieci szkolne noszą kwiaty. No i na drugi dzień telefon od ambasadora, proszę się stawić w ambasadzie. Myślę sobie, no ciupasem do kraju mnie wyrzucą. No, ambasador mnie zawołał, patrzę w mundurach, całe nasze wojsko stoi na baczność. I ambasador mówi, proszę tutaj dziękować towarzyszce, że was wyręczyła, gdzie byście byli. A oni sobie pojechali pod Moskwę. Każdy myślał, że ten pójdzie, a ten pójdzie, że ten pójdzie. Nie dogadali się. I potem na 22 lipca dostałam awans na pierwszego sekretarza. W kolejności 3. byłam po ambasadorze. Do tego mojego roku
Dwie nas było, na całą służbę dyplomatyczną, że byłyśmy pani konsul, jedna i druga. A tak to kobiety nie awansowały, tak jak teraz czytam, że tam w MSZ-cie od razu jedzie i dostaje wicekonsula. To ja zaczynałam od młodszego referendarza, wszystkie stopnie przeszłam. No a jak wychodziłam z MSZ-u, no to miałam tytuł radcy ministra. Na zebraniu partyjnym powiedzieli, dobrze by było, żeby tam, młoda już taka nie byłam, bo już miałam 30 parę lat, koło 40, żeby pójść do tej wyższej szkoły partyjnej. I poszłam na to i myślę sobie, pochodzę tam na 2 wykłady, zobaczę, jak będą znowu truć na temat te ideologiczny, to przestanę, przecież nie jestem zobowiązana, nie? A tych w ogóle wykładów na ten temat nie było. Tylko było o historii Rosji, o tym właśnie, jak oni tą Rosję carską przekształcali, jakie te wszystkie bunty były, jak ci ludzie się buntowali. Ci profesorowie w ogóle, nawet się dziwiłam, że tak mówili o tych sprawach, że takie wykłady były, o tych wszystkich narodowościach tam mieszkających. Prawie 200 różnych narodowości i zawsze jesienią był festiwal tych narodowości. Przyjeżdżali jakieś kałmyki, jakieś te stroje, to nigdzie na świecie się tego nie zobaczy i sobie to bardzo cenię. Bardzo sobie chwalę i jestem szczęśliwa i zadowolona, że pojechałam tam, bo po pierwsze zabytki to w ogóle niech się wszystko, Ermitaż w Leningradzie na przykład, to niech Louvre się schowa i tam bardzo dużo zwiedzałam. Całe to Złote Kolce, jak nazywają ten taki okręg naokoło Moskwy, ale pojechałam do Leningradu, no to Moskwa z tyłu została. Leningrad to jest w ogóle. Byłam w raju kulturalnym. Wszystkie opery, jakie tylko były kiedykolwiek napisane, w Bolszą widziałam, balety, byłam na koncercie Karajana, przyjechała z Syberii jakaś taka baletnica, w ogóle sławna na cały świat. Wtedy straszna była zima, 45 stopni, to było przez 2 miesiące. No i taka burza, śnieg w ogóle, mróz. No, ale trzeba było samochód zostawić na plac Maneż. Pod górkę to tak trzeba było iść dobrych paręset metrów, żeby dojść do tych wrót Kremla, a potem jeszcze na terenie Kremla dojść do tego pałacu zjazdów, bo tam się to wszystko odbywało. No to w ogóle nie było mowy, że ja z tą laską tam poszłam. No to zadzwoniłam do MSZ-u, do tego pana, który nami się zajmował, Polską. A on mówi do mnie tak, bo nie było książki telefonicznej w Moskwie, że on mi da telefon do komendanta Kremla. Mówi, to, że ty już będziesz miała ten telefon, to on już będzie stał na baczność przed telefonem. No więc myślę, co mi szkodzi. No to zadzwoniłam do niego. No to była jakaś tak minutka ciszy, no i powiedziałam, że chodzę z laską, że jestem pierwszym sekretarzem ambasady, że bardzo mi zależy na tym i żebym chciała, ale nie dojdę do tego, nie ma mowy. A on mówi do mnie, пожалуйста, numer maszyny. I ja mówię do Wandzi, jedziemy na ten, ona mówi, pojadę za... Tam od razu zamknął. Ja mówię, mamy paszport dyplomatyczny, nikt nas nie będzie zamykał. No i jedziemy, przyjeżdżamy po tą bramę, pokazałyśmy paszport, on tam coś gdzieś zadzwonił, no i puścili nas. I pod same drzwi Pałacu Zjazdu zajechałam. A tu już dochodził biedny nasz ambasador, staruszek z laseczką. I mówi do mnie, towarzyszko, a jak wyście tu wjechali? Na drugi raz to jak będę chciał iść do Pałacu Zjazdów, to nie do was, tylko do towarzyszki Haliny będę dzwonił. Był klub dyplomatyczny i sprowadzali do tego klubu wszystkie filmy amerykańskie, francuskie, jakie tylko były, to nawet w Polsce nie mogłabym ich oglądać, tam wszystko to oglądałam. Sklepy nie były dobrze zaopatrzone. Mama mnie suszyła marchewkę, żebym mogła zupę potem sobie wrzucać, bo tam tego nie można było dostać. No, na jesieni to przywozili bardzo dużo tych arbuzów, to od razu z ciężarówki sprzedawali tego. Te owoce, to po raz pierwszy jadłam, mimo że byłam we Francji, winogrona, takich nie było. Tak jak na pół palce, takie cieniutkie i takie długie, różowe. No, ale nie były dostępne dla wszystkich, to trzeba powiedzieć. No, ta wędlina mnie też nie odpowiadała, ale myśmy mogli zamawiać, co kto chciał.
I potem oni przywozili to do domu. Także się objadłam kawiorem i czarnym, i czerwonym. Wina gruzińskie, bardzo dobre, jesiotr i w ogóle wszystko. Miałam taki sklep, gdzie chodziłam się zaopatrywać jakąś wędlinę czy coś, no to ta sprzedawczyni mnie znała, kolejki były, no ale ja tam jej zawsze niosłam coś polskiego, no to bez kolejki dostawałam. Mieliśmy sklep Moda Polska. To już ludzie w przeddzień wiedzieli, że będzie nowa dostawa, to już stali w kolejce. I to żal, że myśmy to wszystko potem sami to zlikwidowali. Mieliśmy naszą kwieciarnię, mieliśmy naszą księgarnię, gdzie można było dostać świeżą, bo samolotem przywozili codzienną prasę polską i książki polskie. I to ja nie wiem, kto to, że to zlikwidowali. Jak rozmawiałam z kierownikiem tej księgarni, to mówiła, że dużo Rosjan przychodzi i kupuje te książki. To znaczy, że byli pochodzenia polskiego, znali ten język i kupowali te książki. Szkoda, że teraz nie ma tej księgarni. A nasze płyty to były rozchwytywane. Poza tym wszystkie nasze zespoły. No to co? Czerwone gitary, Skaldowie, Anna German, Niemen, no wszyscy nasi aktorzy, wszystkich poznałam. I Pieczkę, i Olbrychskiego, który był jak Slomka chudy. I Beatę Tyszkiewicz. No Wajda to tam był udzielny książę. W apartamencie mieszkał, na usługi, jakby mogli, to by go w lektyce nosili. Taki był w ogóle ceniony. Nasze filmy to kolejki były kilometrowe. I żal, że to wszystko zostało właśnie zlikwidowane. Przyjeżdżało dużo tych pociągów przyjaźni. To było z nimi sporo pracy, dlatego że handlowali. Poza tym przyjeżdżali też samochodami i cały samochód na przykład wyładowany był jakimiś kapami czy jakimiś innymi produktami, towarami wyprodukowanymi w Polsce. No i potem takie przepisy, że samochody zabierali. Kiedyś się zgłosił pan pod niszczonym uniformie naszego lotnictwa. Okazało się, że przesiedział 10 lat. Był stewardesem, jej latał do Kijowa. No i oczywiście przyznał się, że tam zajmował się przemytem. I przyjechał z taką sprawką, z takim zaświadczeniem, że ma się osiedlić w zachodniej części Związku Radzieckiego. Ale przyszedł do konsulatu i powiedział, że on jest z Warszawy. Więc z nim kłopotów nie było. Telefonicznie do ONZ-u i załatwiliśmy paszport taki na wyjazd blankietowy w ciągu 2 dni. Potem jak się dowiedziałam od takiego kapitana, że w tych sklepach ze złotem to są zainstalowane kamery i każdego fotografują. I potem na granicy wiedzą, kto wiezie, na przykład w obcasie buta czy gdzieś tam. Jak właśnie zatrzymywali tych sportowców, no to musiałam pójść do tego biura milicyjnego, który się zajmował obcokrajowcami, no to żeby tak na wstępie, no to brałam pół litra, czy nawet 2 butelki wódki i od razu się jakoś tak było przyjemniej. Bo pierwszy raz jak poszłam i zaczęłam cytować artykuły, to jakoś nie było przyjemnie. Mieliśmy sklepik z polskimi tymi towarami, nawet z baltonowskimi tam nawet ubraniami, no i polską szynką, polską wódką, a z wódką to można było wszystko załatwić. Przyjechał taki pociąg przyjaźni z Gdyni i w tym czasie też byli enerdowcy. Osiedlili ich na jednym tym samym piętrze w dużym hotelu. Niemcy zaczęli śpiewać jakąś taką piosenkę, która tutaj była hola, hola, tam tą niemiecką, która znana była tu u nas. No i ci nasi jak usłyszeli, a jeszcze sobie popili, no to poszli ich i sprali, tych Niemców. No to tych naszych wsadzili. 4 ich było, ale Niemców było chyba ze 20. Jak poszłam do tej milicji, żeby ich stamtąd wyciągnąć, to ten pułkownik mówi tak, no ja ich nie będę zatrzymywał, tylko odprowadzimy ich i pani niech przypilnuje, żeby oni weszli do pociągu, ale niech pani nie powie, tamtych było 20, a tych było 4 i oni ich tak sprali, takim już ukoronowaniem mojej takiej sprawy, co załatwiłam, to do dzisiejszego dnia z tego jestem dumna. Alpiniści z Wrocławia i oni jeździli tam do Nepalu,
ale jak latali tymi samolotami tam przez Bliski Wschód, to strasznie było drogo. No i kiedyś otrzymaliśmy właśnie w Wydziale Konsularnym takie pismo z prośbą, czy oni nie mogliby przejechać przez Związek Radziecki i tam w tym miejscu, na tej granicy, przejść granicę radziecką. No to napisałam list do MSZ-u. No to powiedzieli, tam nie ma przejść granicznych, gdzie oni chcą, ale specjalnie dla nich od tej godziny otworzą granicę i oni się muszą w tym czasie zmieścić. No i pojechali i byli. A potem już wróciłam do kraju i mój następca do mnie dzwoni, jak ty to załatwiłaś, bo oni znowu chcą jechać. Przyjechał kiedyś do nas taki Kirgiz, ubrany po kirgizku i mówi po polsku. No i powiedział, że on przyjechał właśnie z prezentami, bo przyjedzie jego córka z Polski. I on dostał się do niewoli niemieckiej i go wieźli gdzieś tam do obozu i on uciekł z tego pociągu. No i dotarł do jakiejś wsi, no i tamtejsza ludność skomunikowała go z partyzantami. I on przez całą okupację właśnie był w lesie, ale tam się przyjaźnił z taką panią. No i miał z nią córkę. No i właśnie ta córka dorosła, jechała i on przyjechał, żeby ją powitać i zabrać do Kazachstanu. Przyjeżdżał Bisztyga, który był ministrem u nas w MSZ-cie do spraw ze Związkiem Radzieckim. Nie chciał tłumacza oficjalnego z ambasady. Zaraz sekretarka ambasadora dzwoniła i mówi, pani Halino, przyjechał minister Bisztyga i chce, żeby pani mu towarzyszyła. Także ja brałam udział w tych wszystkich państwowych nawet rozmowach na takim szczeblu. Ja w ogóle nie czułam żadnej podległości. Mówią, że tak byliśmy uzależnieni od tego. No te główne nurty polityczne, no to uzgadnialiśmy z Moskwą. No a teraz nie uzgadniamy tam z Unią czy z takim, z kimś tego, ale jeśli chodzi o takie zwykle nasze sprawy konsularne czy takie inne, to przecież myśmy się o to nikogo nie pytali, tych radzieckich. Mieliśmy specjalną poliklinikę dla dyplomatów. Strasznie bolały mnie stawy, plecy, kręgosłup, tak się źle czułam. No i poszłam i ta pani doktor mówi, koniecznie musi pani pojechać do Soczi, bo pod Soczi jest taka Macesta, miasteczko i tam są takie wody, w których się człowiek moczy i tam to dobrze robi. No i pojechałam pociągiem i dobrze zrobiłam, bo ten Warsy, ten nasz był strasznie brudny, ten nasz wagon polski, a tam wykrochmalona pościel, firaneczki, w ogóle czyściutko, przychodziła pani, pytała, czy chce herbatkę, czy co. I jechałam przez całą Ukrainę, a to był wrzesień, bo to taki nazywają barchatny sezon w Soczi. I widzę te połacie czarnej ziemi przez Ukrainę. Na każdej stacji pociąg stawał i sprzedawali różne owoce, jakieś tam racuszki, jakieś pierożki, no to sobie tam chodziłam i to kupowałam. No i przyjechałam do Soczi. Na śniadanie tak dawali: kotlety, kartofle, kiełbasę, jajka, zupę mleczną i różne twarogi, jakieś sery i bułki. I to wszystko było zawsze na śniadanie. No to co, ja zjadałam jedno jajko i zjadałam talerzyk zupy i kawałeczek ciasta. No to po 3 dniach ta oficjantka, jak oni mówią, naskarżyła do lekarza, że ja nie jadam śniadania jak należy. Lekarka mnie zawołała, ja mówię, pani, no przecież to ja tego nigdy nie jem się u nas w Polsce na śniadanie kartofli z kotletem. Jak przyjechałam stamtąd po tym 20 dniach, to byłam jak nowonarodzona. Wróciłam w 76 roku. Powinnam być 4 lata, ale w tym ostatnim roku, kiedy miałam wracać, zaczęli budować nową ambasadę. Przyjechało ponad 150 naszych robotników. No i ambasador mówi do mnie, pani ma tu, już zna te wszystkie stosunki, pani sobie wyobraża 150 naszych robotników, jak oni tu będą rozrabiać i dobrze by było, żeby pani jeszcze tutaj chociaż przez rok czasu pobyła. I byłam w sumie tam 5 lat, bo pojechałam jako drugi sekretarz, a potem tam awansowałam i byłam pierwszym sekretarzem.
wróciłam do kraju, no i poszłam do jednego lekarza i jeden powiedział, że to nic, że to jest, dał mi jakąś tam czarną maść, a ja to smarowałam, to nie przechodziło. Mieliśmy przychodnię u nas w ministerstwie i lekarz z przychodni skierował mnie do szpitala centralnego MSW na Wolowskiej. I tam taki starszy lekarz, jak spojrzał na to samo zdjęcie, które widział inny lekarz, od razu powiedział, że na drugi dzień rano się stawiła w szpitalu. No i konsylium się zebrało i powiedziała, dla ratowania życia trzeba uciąć nogę. Ale przyszedł wieczorem, miał dyżur taki lekarz młody, Andrzej Rukszto, i powiedział, żebym się zgodziła, żeby on mnie operował i on mi nie będzie nogi obcinał. Ostatecznie, jak już trzeba będzie, ale żebym on mnie operował. Nie bardzo ci tam profesorowie wszyscy się na to zgadzali, a ja byłam zrezygnowana. Powiedziałam, że i tak już nie będę żyć, bo serce mi bolało i temperatura bez przerwy była. A tak myślę sobie, młody lekarz, to on będzie miał praktykę. No i oczywiście nogi mi nie uciął. Zrobili, operacja trwała 6 godzin. Nie mogłam się obudzić, to pamiętam, że mnie nawet po policzku bił, żebym ja się obudziła i mówił, pani Halino, niech pani na mnie robi kawał. A mnie tak dobrze się spało. Czego oni ode mnie chcą? Ja chciałam spać. Zrobili pomiar i wysłali do Szwajcarii, żeby endoprotezę. Wtedy jeszcze nie było tak znana ta endoproteza. No i Szwajcaria odpowiedziała, że endoprotezę mogą zrobić, tylko nie ma do czego ją przymocować. Bo ta kość tu została tak krótka, tak jak miałam te 9 lat i nie było tej endoprotezy do czego przyczepić. W sumie nie pracowałam 6 miesięcy. No i jak wróciłam do pracy, no to pani dyrektor kadr powiedziała, pani Halino, może pani pójść na rentę, jeżeli pani chce. Ja mówię, no nie chciałabym, no to nie. No i w 79 roku, na początku listopada, zostałam wysłana z powrotem do Lyonu. Nie było mnie tam 16 lat. No więc miałam samochód mój, tam garbusek i sobie się zapakowałam i pojechałam. No i tam już pojechałam jako konsul. W Lyonie był konsul generalny, Surmaczyński był generalnym. Konsulat był nowy, bardzo przestronny. Mieliśmy salę kinową, salon. Na pierwszym piętrze było urzędowanie, na dole była poczekalnia, bardzo taka przyjemna. No i tak na rogu konsulat stoi, Rue Crillon i Rue Tête d'Or. I głównym moim zajęciem to były właśnie sprawy spadkowe i polonijne. Bo do tych spadków to mnie już przedtem namawiano, ale ja myślę sobie, to tak będę miała do czynienia ze zmarłymi osobami, a to właśnie nie. To trochę trzeba było być detektywem. Ludzie umierali, ci co przyjechali jeszcze w latach 20., 30., no i była też ta wojenna Polonia i powojenna, potem była ta solidarnościowa. Załatwiałam wszystkie sprawy, nawet te najmniejsze. Nawet jak tam było 200 czy 300 dolarów, to też to załatwiałam, bo takie osoby tutaj w Polsce do Peweksu mogą sobie pójść. Był duży dochód dla konsulatu, bo braliśmy 10%. Poza tym załatwialiśmy to sumiennie, nie trzeba było brać adwokatów. Dbaliśmy o interes, bo też szły dewizy do kraju. Mój poprzednik za niecałe 10 000 tych franków chciał sprzedać nieruchomość w Nicei. Ja jak przyjechałam, to wszystkie sprawy spadkowe niezałatwione, które były w toku, kazałam sobie przynieść i przeglądałam. I w ostatniej chwili zadzwoniłam prawie do notariusza, żeby wstrzymał to. I potem za to dostałam coś 600, no strasznie dużą kwotę. Duża uroczystość jak dla mnie to było wodowanie statku Sikorski w La Ciotat na południu Francji, gdzie porcie ten statek dla nas był budowany. Urządzaliśmy jasełka w miejscowościach, gdzie było więcej Polonii. Dostawaliśmy z Wedla bardzo dużo cukierków, robiliśmy paczki i nie tylko dla naszych polskich dzieci, ale też i dla francuskich, jeżeli tam były. Na 1 listopada urzędnicy chodzili na groby żołnierzy polskich rozsianych po całym świecie, składali tam kwiaty, wieńce. I
takim właśnie miejscem, który mnie bardzo wzruszył, to było Vercors. Małe miasteczko położone w wysokich Alpach. Dlatego, że liceum, które powstało jeszcze w czasie wielkiej emigracji polskiej, a które zostało zlikwidowane w latach 80. chyba, czy na początku 90., nie wiem dokładnie. W czasie okupacji całe liceum przeniosło się właśnie do Vercors i tam nadal działało. Uczniowie byli profesorowie i właśnie brali udział też w ruchu oporu, bo we Francji był bardzo duży ruch oporu, resistance. I właśnie z powodu zdrady Niemcy zaatakowali znienacka Vercors i bardzo dużo zginęło żołnierzy ruchu oporu francuskich, ale też naszych uczniów i profesorów. I właśnie w tym miasteczku jest pomnik, na którym figurują nazwiska nie tylko francuskie, ale też i polskie. Poza tym jest zrobiona taka droga krzyżowa na stoku tej góry, 12 stacji. I jedna ze stacji jest poświęcona Polakom, naszym uczniom. I kiedyś właśnie taki Francuz zaczął mi opowiadać, że jego żona miała 15 czy 16 lat i się zakochała w takim uczniu tego liceum. I kiedy wszystkich tych zabitych składano do grobu takiego zbiorowego, to ona zabrała ciało tego młodego Polaka i pochowała wśród swojej rodziny na cmentarzu. Jak się zaczął stan wojenny, byłam zaprzyjaźniona z takim małżeństwem, jeszcze znałam tego pana z MSZ-u. No i przyszedł o godzinie 6 i mówi: wstawaj, wojna jest. Ja mówię: no to siadamy do samochodu, jedziemy do kraju. A on mówi, że wojna jest w Polsce. Ja mówię: jak to na nas napadł? A mówi, tak gdzieś pamiętam, sami na siebie. To było wielkie przeżycie, ten stan wojenny, bo wieczorem jaka była demonstracja, jak zaczęli śpiewać międzynarodówkę z czerwonymi flagami. Całą ulicę zatopiło ten pochód. Seweryn, ten aktor, potem Blumstein występowali tak przeciwko Polsce. Francuzi kiedyś wyświetlili taki film, że Rosjanie już są w Polsce. Czarno-biały, ale ci żołnierze to byli w tych gimnaściorkach. Ktoś z sali powiedział: no ale co pani konsul powie na to, że już radzieccy tam zajmują Polskę. Oglądaliśmy, mówię, film. Ja go pytam: a pan pochodzi z Polski? Tak, ja z Polski pochodzę, niedawno przyjechałam. Ja mówię: no to w grudniu w Polsce chodzą w takich koszulach wojskowych i trawa jest, i kwiaty, i nie ma nigdzie białego śniegu. I zaczęła cała sala się śmiać. Jeszcze tam w kuluarach to mnie zapytywali, jak to jest, czy to tak jak w Chile polewają tych solidarnościowych na stadionie wodą. No przykre było to też, jak się szło do dużego magazynu, to przed każdą tą kasą to wisiał afisz z takim dzieckiem wychudzonym jak z Oświęcimia, z rączką wyciągniętą, żeby dać na szklankę mleka dla polskiego dziecka. Policja zrobiła zasieki z tymi karabinami w kuloodpornych tych kamizelkach. No i nas pilnowali i przyszedł taki ten komisarz i nas pouczał, żeby jak gdzieś jedziemy do lekarza czy do sklepu, to żeby ktoś zostawał w samochodzie, bo mogą coś podłożyć. A ja miałam sprawy, musiałam załatwiać. Jeździłam sama. Nie wierzyłam w to, że ktoś na mnie będzie napadał. Któregoś dnia przyszło parę osób do poczekalni. No i powiedzieli, że oni są z Solidarności i oni będą okupować konsulat. Podzwonili od razu gdzieś tam i chcą koniecznie rozmawiać z konsulem. A konsul powiedział, że on nie pójdzie tam, nie będzie rozmawiał. Ta sekretarka szefa mówi: pani Halino, idziemy na dół? Ja mówię: no idziemy. Pojechałyśmy windą na dół, poszłyśmy i mówimy do nich: no co oni chcą. Posiedzieli tam i poszli, ale przyszedł taki, to nazwisko pamiętam, Białoboki. No ja wiem, może miał 18, 19, może tak młodo wyglądał. A w konsulacie to było tak, że jak się wchodziło z zewnątrz, to były takie szklane drzwi, takie kuloodporne i był taki mały kwadracik, metr na metr
i były drzwi do salonu i były drzwi do poczekalni. No więc ja otworzyłam te drzwi, on wszedł, pokazał mi cały plik takich zaświadczeń, że powinniśmy by to wszystko podpisać i przekazać konsulat Solidarności. A ja stałam w tych drzwiach i te drzwi ciężkie i tak stoję. Ja mówię, no zwariował pan? Przecież pan wie, że to prawo międzynarodowe obowiązuje, trzeba być akredytowanym, trzeba mieć zgodę Francuzów na to, żeby ktoś tu objął po nas te wszystkie. Ale on bardzo zachowywał się niegrzecznie i w pewnej chwili wyciągnął 2 pistolety. Więc ja puściłam te drzwi i się zatrzasnęły i on został w tym kwadraciku. No i pojechałam tam na pierwsze piętro i mówię do szefa, siedzi w tym kwadraciku z 2 pistoletami. No więc zadzwoniliśmy, bo mieliśmy telefon bezpośrednio tej policji, która nas ochrania. Kazali mu ręce położyć na samochód i te 2 pistolety. To jeden taki był normalny jakiś, a nie, może nawet straszak, ale ten drugi to był taki z muzeum, bo taka rączka była jakaś taka inkrustowana i tego. No i wzięli go. Po 24 godzinach go wypuścili. To on pojechał do Marsylii i podłożył ładunek pod Aeroflot. No ale ten ładunek wybuchnął, zanim pracownicy przyszli, także nikomu się nic nie stało, tylko witryna i drzwi zostały wysadzone. W 1983 roku wróciłam z Lyonu. Pracowałam dalej w MSZ-cie, ale zaczęło mi dokuczać serce. Poza tym te nogi mi zaczęły już też dokuczać. W kadrach powiedzieli, dobrze pani Halino, pójdzie pani na emeryturę, ale mamy taką jeszcze prośbę, że pani pojechała do Kolonii, bo tam sprawami spadkowymi zajmował się pan, który pracował w KC, taki starszy pan, on był w Niemczech na robotach, znał trochę niemiecki i mówi, on jakoś sobie z tym wszystkim nie radzi. No na 3 miesiące owoców sobie pojeść, bo to jeszcze było za tłumy przecież. No to pojechałam, siadłam w samochód, a wtedy już miałam Volvo, bo z Lyonu wróciłam Volvo. Jak usiadłam pierwszy raz do tego Volvo z Volkswagena Garbuska, to nie mogłam sięgnąć ręki do drzwi przeciwnych, żeby zamknąć. I to, jak dziś pamiętam, kosztował $6000, bo mieliśmy zniżki bardzo duże. Ja byłam już wtedy konsulem, więc miałam dużą zniżkę. Spraw było bardzo dużo było po prostu takich zaniedbanych. No to wszystko to kompletowałam, rysowałam to, zaznaczałam i zaczęły wpływać wtedy pieniądze, bo przez rok czasu to nie było żadnych kwot. To nawet ambasador się tym zainteresował, że skąd się wzięły te pieniądze w konsulacie, bo on musiał podpisywać czeki tam do banku. Pojechałam na 3 miesiące, zostałam na 2 lata. Mogłam jeszcze tam zostać, bo jeszcze koniecznie chcieli, żebym została, ale ja już chciałam wracać i chciałam iść na wcześniejszą emeryturę. Nogi mi odmawiały posłuszeństwa, już zaczęłam chodzić z 1 kulą, potem z 2 kulami, to serce mnie bolało. Był rok 88, we wrześniu wróciłam i już poszłam na tą emeryturę. Zmienił się ustrój, ale jak już byłam w Gródku, bo przyjechałam tu w 92 roku, to jeszcze mnie prosili, żebym ja przyjechała do Warszawy, bo przyjmowali do MSZ-u dużo tej młodzieży wszechpolskiej, która nie była odpowiednio przygotowana i wykształcona. Myślę sobie, mama też już tak miała swoje lata, no i myślę sobie, będzie nam tutaj dobrze. Nie mogłam tu się jakoś zaadoptować, ale tu ludzie jakoś mieszkają. Myślę sobie, no czymś muszę się zająć. Zaczęłam remontować mieszkanie, szyby, okna były inaczej postawione. Potem jak ten ogród kupiłam w 92 roku, no to tu był śmietnik. Tu nie było, te wszystkie drzewa, które tu rosną, to są posadzone przeze mnie. Dubiejko, taki doktor, powiedział w Białymstoku, no pani Halino, pani musi sobie zdać z tego, że pani jest inwalidą i pielenie ogrodu to nie jest dla pani. Ja mówię, ja jestem inwalidą, jeżeli ja prowadzę samochód, jeżeli ja nikogo nie proszę łaski, że zarobiłam dla siebie, że jeszcze innym ciągle coś daję. Całe życie, jak zaczęłam pracować, to coś zawsze daję innym. To ja już teraz nie pielę, już mam mniej kwiatów, ale siedzę cały czas w ogrodzie i jeszcze troszkę rządzę. Więc się zapisałam do
przyjaźni ziemi grudeckiej. Z Leonem Tarasewiczem gazetę tą grudecką zrobiliśmy. Pierwszy raz jak przyszłam przed tym kursem magisterskim w 1955 roku, 1 stycznia, to muszę powiedzieć, że począwszy od naczelnika wzwyż, wszyscy byli Żydzi. Ci Żydzi to albo wrócili ze Związku Radzieckiego, bo niektórzy uciekli, nawet tu z Gródka, to małżeństwo Siemionów, które uciekło i wróciło i oni już byli w jakiś sposób wykształceni. Poza tym nasza inteligencja wymordowana w Powstaniu Warszawskim, zupełnie uważam, że zupełnie niepotrzebne to było. To było wielkie bohaterstwo. Ja cenię i w ogóle podziwiam tych młodych ludzi, którzy poszli walczyć o Polskę i naprawdę, ale to wina była tych na górze, że właśnie skazali na rzeź. Mój rocznik z tego SGZ-u to była pierwsza fala taka, co zostało sporo nas tam zatrudnionych, na tych najniższych oczywiście stanowiskach. Więc w 1958 roku już troszeczkę odeszło, a w 1968 to już bardzo dużo, ale jeszcze został. Dyrektor mój Departamentu Praw-Naturalnego to był pan Zawadzki, to on był Żydem. Ale dlaczego Polacy nie mogą docenić, że ile Żydzi wnieśli w kulturę polską? Że Brzechwa, że Singer, że Tuwim, którego uwielbiam i mam wiersze, powinni jakoś to inaczej wiedzieć o tym, że wnieśli do tego kraju nie tylko kulturę, nie mówiąc już o przemyśle, o tym wszystkim, ale kultury tyle tych znanych osób. Polska literatura byłaby o wiele biedniejsza. Czy tego nie mogą zrozumieć? Na studiach miałam taką Zosię Zaks. Ją wywieźli z getta pod trupami. W domu w Warszawie, w pierwszym domu, to byłam właśnie w domu u Zosi, która mnie zaprosiła. I zginęła biedna. Wycieczka była z Izraela. I dała prowadzić samochód takiemu starszemu panu i był wypadek i nie żyje. MSZ liczył w tym czasie, jak ja pracowałam, coś troszeczkę więcej niż 600 osób, a teraz jest parę tysięcy. Kadra w MSZ była bardzo wykształcona i przygotowana. My nie byliśmy w stanie obsłużyć wszystkie placówki i brane były osoby z zewnątrz. Niektórzy prawnicy, jak na przykład Cimoszewicz przyszedł do nas, to pojechał na wicekonsulat do Malmo. To on przyszedł z uniwersytetu. Był przygotowany. Zajmował się też sprawami obywatelstwa tam w tym Malmo, a tam były różne takie ciężkie sprawy. To nigdy nie miałam do niego żadnych uwag, a do innych miałam. Nawet zrobiłam taką teczkę Ośla Olączka, jak przychodzili na praktykę do nas, to dawałam im, żeby sobie poczytali tam, jakie błędy na placówkach są robione. Przychodzili z różnych urzędów, z komitetów partyjnych. Tak, trzeba było za nich pracować. Ja przecież 5 lat się kształciłam w tej Szkole Głównej Służby Zagranicznej, a poza tym potem 2 lata robiłam studia podyplomowe na SGPiS-ie. Także były takie osoby, to trzeba stwierdzić. Pan Mojkowski, który jechał na ambasadora do Indonezji, jak dałam mu wszystkie ustawy dotyczące spraw obywatelstwa do przeczytania, to on poszedł na skargę do dyrektora departamentu, że ja mu daję jakieś stare ustawy, które nie obowiązują już w tej chwili. A dyrektor powiedział, jeżeli pani Matejczuk dała, to znaczy, że trzeba czytać. Jak wyjechałam z Gródka, to spotkałam na swojej drodze bardzo dobrych ludzi. I oni mi nigdy nie dali odczuć, że ja jestem jakaś inna.
Pojechałam do tego Lublina, no byłam najmłodsza w tym Lublinie. I wie pan, teraz tutaj ja odczuwam taką dobroć od obcych ludzi. To znaczy Lena, która tu przychodzi, ona dla mnie właściwie jest obca, bo ona była żona mojego bratanka. Ale ona się przychodzi tu mnie w piecu, jak chorowałam. I ja taką odczuwam, taka bezpieczna czuję się. Nie dawali mi tego wózka elektrycznego, taki wózek strasznie dużo kosztuje. Tylko ja jeździłam na takim zwykłym, do tego stopnia, że musiałam pójść na cieśnie, tu operację, bo tak sobie wykończyłam ręce i w tej chwili bolą mnie te ręce. Dawali te wózki elektryczne tu w Gródku dla innych ludzi, a mnie pisali, że jak będą mieli dodatkowe fundusze, to wtedy dostaną. Ja kiedyś już z tego wszystkiego to rzadko kiedykolwiek płaczę, ale wtedy się rozpłakałam i ta Ania właśnie Radzikiewicz przyszła. I jej siostra poszła tam do tego P-Forumu i okazało się, że za 2 dni już mam wózek. Nigdy mi nie dano odczuć, że ja jestem jakaś inna, kaleka czy coś. Powiedziałam sobie, że muszę dać radę. Może to będzie takie, co teraz powiem, no takie banalne czy coś, ale przeczytałam po rosyjsku, jak zakalała sa stal Ostrowskiego. No może teraz bym na to inaczej spojrzała, ale wtedy na taką młodą dziewczynę, 18-19 lat, kalekę, jak ja to wszystko przeczytałam, jak on tam wszystko to zniósł, to dla mnie to był taki, no, takie coś, co ja powiedziałam, że ja też będę twarda. Na samym starcie, kiedy tu jeszcze byłam w Gródku i należałam do ZWM-u, potem należałam do ZMP, mieliśmy jakąś ideę, nam wtłoczono. Ja w to wszystko wierzyłam, że będzie lepiej, że będę mogła uczyć i to faktycznie tak się stało. Ale do partii wstąpiłam nie dlatego, że mnie ktoś do tego namawiał, tylko wstąpiłam, bo miałam takie przekonania. Tak trochę od tej cerkwi odeszłam, ale jak gdzieś byłam, to zwiedzałam i kościoły, i cerkwie, i do synagogi też jak byłam w Hiszpanii, to chodziłam, bo miałam jakieś taką sympatię tutaj do mieszkańców Gródka, bo rodzice i dziadkowie jakoś żyliśmy wśród Żydów. Z dziećmi się bawiłam, no czułam do nich sympatię. Zawsze wiedziałam, że jest Bóg na świecie, że nie byłam jakaś fanatyczka religijna, że tolerowałam innych, że jak gdzieś jeździłam, to zawsze chodziłam, zwiedzałam i kościoły, i cerkwie, świeczki stawiałam. I nieraz w Warszawie, jak byłam, to też jeździłam sobie do cerkwi, bo lubiłam, znałam baciuszkę. Trzeba powiedzieć, ja w to wierzę, że socjalizm, same założenia to były bardzo dobre, tylko ludzie źle to wszystko wprowadzili. Kradli, jeden drugiego donosił, że zaraz jak przyszła ta zmiana ustroju, to zabrano 25% mojej emerytury za odznaczenia. I to uważam, Solidarność postąpiła bardzo niesprawiedliwie, bo oni uważali, że wszyscy ci, co dostali te odznaczenia za czasów komuny, no to byli sługusami, że byli takimi czy innymi. Człowiek pracował dla kraju. To w ogóle polityką się tam nie zajmowałam. Robiłam to, co trzeba było dla ludzi, bo konsulat to jest opieka Polonii za granicą. I to jest taka służba dla ludzi. A właśnie, że nie zadał Pan mi pytania, czy współpracowałam z UB, bo to wszystkich tych, co wyjeżdżali za granicę, to właśnie uważali, że wszyscy byli agentami UB. No właśnie. Więc mówię, że nie byłam żadnym, bo nawet mi nie proponowano takiej pracy. Nie wiem, czy bym się zgodziła, na jakich warunkach, ale po prostu mi tego nie proponowano. To znaczy, że nie miałam z nimi do czynienia.